Witam wszystkich. Portal kucharski.pl. Gotowanie to bułka z masłem. Dzisiaj mamy bardzo prosty przepis. Jest to kapusta pekińska w curry zasmażana. Danie jest bardzo proste. Można przygotować na śniadanie, jako przekąska, jako dodatek do obiadu. Przejdziemy teraz do podstawowych składników. Kapusta pekińska, marchewka, do tego cebulka, czosnek i przyprawy. Majeranek, do tego zioła prowansalskie i koperek. I najważniejsza przyprawa jest to curry. Zaraz powiem troszeczkę więcej o tej przyprawie pochodzącej z Indii i z Azji, ale przejdźmy do najważniejszego naszego tutaj warzywa. Jest to kapusta pekińska. Pochodzi z rejonów Chin, Japonii. Wzięła się oczywiście od miasta Pekin. Co najważniejsze, jest bardzo niskokaloryczna. Polecamy to dla wszystkich osób, które chcą rano zrobić sobie szybkie śniadanie bez napychania się czy cukrem, czy węglami prostymi, czy złożonymi. Oprócz tego ma właściwości bardzo fajne, trawienne, zawiera dużo błonnika, jak i wspomniałem, niskokaloryczna jest. Jeszcze taka historyjka malutka a propos kapusty pekińskiej. W Chinach dorobiła się nawet własnego pomnika, co jest to troszeczkę wręcz dziwne, gdzie tam same postacie są bardziej znane z, można powiedzieć, władzy ludowej. Przejdźmy jeszcze do najważniejszego składnika, jest to curry. Jak wiemy, curry, przyprawa indyjska, zmieszana z różnych paru przypraw, ponieważ curry jest to danie indyjskie, złożone z warzyw, czasami ryb, mięsa, dodatkowo jest tu kolendra, papryka, chili i najważniejszy składnik jest to kurkuma. I teraz kurkuma ma bardzo dobre właściwości antybakteryjne przede wszystkim. I to jest bardzo istotna sprawa. Fajna rzecz, jeśli można powiedzieć o bejcowanie mięsa. Możemy zostawić mięso w curry nawet na 1-2 dni i żadna bakteria się tego nie ruszy. Można powiedzieć, że będzie dalej świeże, możemy sobie odgrzać. Ale przejdźmy teraz do samego przepisu. Za chwilę podgrzejemy sobie kuchenkę. I teraz tak, szybciutko co robimy? Kroimy naszą kapustę pekińską, odkrojemy w głąba, bo to w nas niepotrzebne jest. I po kolei szybciutko, cieniutkie paseczki, kroimy naszą kapustę. Kapustkę mamy pokrojoną, ale teraz najważniejsza rzecz, żeby wcześniej jednak dokroić cebulkę, ponieważ będzie troszeczkę przyrumieniona. Pozwoli nam to na pewno wyciągnąć jej walory smakowe. Dobrze. Bierzemy oliwę z oliwek, dodajemy na patelnię, wrzucimy na próbę troszeczkę cebulki, zobaczymy, czy się nagrzewa. Przy okazji bierzemy sobie czosnek. 2 główki w zupełności wystarczy. Czosnek rewelacyjny, tak samo jak nasze curry, o czym mogę jeszcze wspomnieć. Porównywalne do imbiru czy czosnku. Antybakteryjnie działa, wzmacnia organizm, także polecamy na zimne wieczory. Super sprawa. Pobieramy sobie czosnek szybko też. Widzimy, cebulka już powoli skwierczy, czyli za chwilę możemy wrzucić. I bardzo ważna rzecz, robimy to bardzo szybko, z jednego względu, mianowicie warzywa nigdy, ale to przenigdy nie przesmażamy, a bardziej je gotujemy na pół twardo. Dobrze, szybciutko wrzucamy naszą cebulkę. Na razie nie używamy przykrywki, będziemy dopiero pod przykrywką gotować, jeśli damy naszą kapustę pekińską. Teraz tak, w międzyczasie bierzemy sobie marcheweczkę. Polecam zawsze, super narzędzie, szybkie, obieracz, który
możemy ziemniaczka czy marchewkę szybko obrać. Bardzo szybko, można powiedzieć, bez zbędnych ucięcia sobie paluszka czy pokaleczenia się. 2 marchewki w zupełności wystarczą. Odcinamy tylko końcówki, bo są zawsze z jakimiś korzeniami, końcówkami. I teraz tak. Patrzymy sobie, jak tam nasza cebulka. Jak się nam zeszli, wtedy dodajemy naszą kapustę pekińską. Możemy użyć teraz przykrywki do tego, żeby zamknąć. I teraz ważna rzecz. 2 ostatnie składniki, bardzo istotne. Czosnek. Możemy użyć czosnku wcześniej, w łupkach, wrzucić cały czosnek i gotować troszeczkę na oliwie, wtedy te walory smakowe i zapachowe będą większe, ale żeby zdrowo się odżywiać, czosnek dorzucimy teraz, żeby zachować jego wartości spożywcze, czyli te, co będziemy jeść. Kroimy malutkie części. Dobrze. Możemy ewentualnie jeszcze rozgnieść, żeby więcej soku puściło. Dobrze. Dodajemy troszeczkę mieszamy dosyć intensywnie. Gotujemy też na dużym ogniu. I ostatni składnik będzie to nasza marcheweczka. Kroimy je w plasterki. Dlaczego w plasterki? Żeby były cienkie, ponieważ będziemy bardzo krótko gotować, a wiemy, że marchewka jest dosyć gruba. Jeśli to by były kostki, gotowałoby się znacznie dłużej i by była surowa, chociaż też polecam, surową marchewkę, jest na pewno bardzo zdrowa. Co to nam da? Na pewno da trochę słodyczy, z tego względu, że curry jest takim, można powiedzieć, składnikiem, który jest bardziej, podchodzi pod przyprawy ostre, a marchewka nam ładnie da smak słodkawy. Tyle marchewki nam starczy. Teraz ważna rzecz, żeby te paseczki przekrajamy co parę centymetrów, żeby były mniejszej objętości. Jak widzimy, pięknie nam się tutaj wszystko gotuje. Wszystko mieszamy. Widzimy, kapustka już ładnie dochodzi do siebie. Kolor piękny tutaj zarumieniony. I będziemy na końcu dawać przyprawy. Pamiętajcie, zawsze sól i przyprawy, pieprz dajemy na samym końcu. Przeważnie dotyczy to mięs. I po kolei. Przyprawy, czyli majeranek, zioła prowenzalskie, troszeczkę koperku, bądź też troszeczkę posmak słodkawy i najważniejsza rzecz, curry, czyli kurkuma, przy którym jest najważniejszy składnik. Do tego troszeczkę pieprzu i ostatnia rzecz, sól. Ale jaka sól? Sól himalajska. Bierzmy składniki, które są naturalne, a nie przerabiane. Oczywiście kosztować nas to będzie troszeczkę pracy, ale zobaczcie sobie. Bierzemy mały moździerz, ubijamy sól i dodajemy. Super. Mamy wszystko, mieszamy.
Gotujemy pod przykrywką około paru minut. Pamiętajcie, żeby nie przesmażyć naszego dania. Piękne danie wyszło. Widzimy teraz, możemy ładnie już wyłączyć. Ono już doszło do siebie. Podajemy albo w jakiejś miseczce, albo salaterce, albo w talerzu. Spróbujcie sobie. Niewiarygodne, bardzo proste, zdrowe danie. Rano możemy nawet dodać sobie do jajeczka sadzonego. Do tego dajemy ładną ozdóbkę. Proszę. Życzymy smacznego. Portal kucharski.pl. Do zobaczenia.